Zanim przejdziemy do głównych wydarzeń opisywanych w tym odcinku, przyjrzyjmy się nieco tym rzeczom, które wydarzyły się nieco wcześniej, ponieważ to Tatarzy od lat tak naprawdę byli zmorą wschodnich granic Polski oraz Litwy, gdzie ich łupieszcze wyprawy pozostawiały po sobie zgliszcza i tysiące uprowadzonych ludzi w Jasyr. Tu wróćmy do roku 1506, do pierwszej znaczącej bitwy pod Kleckiem, oczywiście z udziałem polskiej husarii, gdzie odnieśliśmy właśnie wspaniałe zwycięstwo nad siłami Tatarów. A siły Tatarów były to głównie lotne czambuły, niewielkie oddziały kawalerii przetaczające się przez przygraniczne tereny, grabiąc wsie i miasta, gdzie główne ich ataki były skierowane w stronę Litwy, ale też Polski, tereny choćby nawet naszej dzisiejszej Małopolski. Jednak po zwycięskiej dla nas bitwie pod Kleckiem Han tatarski zawarł z nami sojusz, gdzie zobowiązywał się nie atakować więcej terenów przygranicznych Litwy oraz Polski, w zamian otrzymując podarki od Jagiellonów, których oni nie traktowali jako haracz, ale Han być może widział to inaczej. I co do samego Hana Gireja, to niewątpliwie był on jednym z najbardziej poważanych dostojników Imperium Osmańskiego na początku XVI wieku. Po wielu perypetiach w roku 1502 roztoczył swoje władanie na Wielką Ordę, czyli pozostałość Złotej Ordy, zajmując ich stolicę. I wielokrotnie wiązał się różnymi sojuszami, to z Moskwą, to z Litwą i Polską, zależnie od sytuacji i własnych potrzeb. I tak docieramy do wiosny roku 1512, gdzie Han Krymski organizuje znacznie większą wyprawę, ponownie w celach łupieszczych. Jak widzimy, apetyt rósł w miarę jedzenia. I tym razem nie była to tylko szybka łupieszcza akcja, bo Han Mengli I Girej, jeden z najpotężniejszych władców Hanatu Krymskiego, zebrał oto liczną armię w ilości kilkunastu tysięcy wojowników. Wyprawa ta w początkowej fazie kierowała się na Ruś, czyli tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy, z zamiarem przeprowadzenia oczywiście potężnego najazdu, doprowadzenia do dużych spustoszeń i porwania ludzi w Jasyr. I tak oto tatarska armia dotarła w okolice Lwowa, pustosząc przy tym ziemię Halicza, Kołomyi oraz okoliczne miejscowości. Grabiono dobytek, palono wsie, a tysiące ludzi porywano, gdzie później mieli się stać niewolnikami. A kiedy to Mengli Girej postanowił wycofać się na wschód, załadowawszy swoje wozy łupami, nie spodziewał się, że na jego drodze stanie naprawdę liczna armia i nasi wodzowie uznali, że to będzie najlepszy moment, by zaatakować wycofujących się Tatarów. I tak polskie oraz litewskie siły w liczbie około 5 do 6 tysięcy żołnierzy pod wodzą hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego oraz litewskiego hetmana Konstantego Ostrogskiego wyruszyły na spotkanie wroga. Najważniejsze fakty z życia Mikołaja Kamienieckiego: po pierwsze, stanowisko, które pełnił, bo był on pierwszy w historii wojska koronnego hetmanem wielkim koronnym, a 3 lata wcześniej w drodze powrotnej z Podchocimia w roku 1509 zwyciężył w wojskach gospodara mołdawskiego. Wojsko polsko-litewskie połączyło się 24 kwietnia i ruszyło śladem Tatarów, a już 4 dni później o świcie dopadło ich pomiędzy Wiśniowcem a Łopusznem. I to tutaj miała rozegrać się jedna z najważniejszych bitew XVI-wiecznych starć z Tatarami krymskimi. Bitwę rozpoczęli Tatarzy. Ich taktyka była bardzo dobrze znana, a z drugiej strony śmiertelnie niebezpieczna i skuteczna. Oczywiście preferowali oni styl walki wojowników koczowniczych i w tym przypadku ruszyli 4 oddziałami, ostrzeliwując polskie i litewskie wojska deszczem strzał. Ta taktyka polegała na tym, iż atakowali oni, później cofając się, a potem ponownie uderzając. W ten sposób powodowali spory chaos na polu bitewnym, a lekkozbrojna jazda tatarska w tymże czasie próbowała oskrzydlić wojska Wołynian, oddziałów litewskich pochodzących z Wołynia. Te mniej zdyscyplinowane i wyszkolone oddziały wkrótce znalazły się w krytycznej sytuacji i nie mieli oni innego wyjścia, jak cofać się pod naporem niebezpiecznego wroga.
gdzie cała ta sytuacja wkrótce mogła doprowadzić do załamania całej linii obrony. Dochodzimy teraz do newralgicznego punktu tego starcia, kiedy to hetman Konstanty Ostrogski, bardzo dobrze zdając sobie sprawę z tego zagrożenia, które mogło doprowadzić do porażki, decyduje się na zaskakujący ruch, przystępując do uderzenia, w ten sposób przedzierając się przez pole bitwy, by zaalarmować swojego sprzymierzeńca Mikołaja Kamienieckiego. W tym przypadku Kamieniecki zareagował bardzo dobrze i błyskawicznie. Wysłał on w tym momencie na pomoc kilka chorągwi husarskich, które to wsparły Wołynian. I tak połączone siły powstrzymały pierwszy szturm Tatarów. Ale to oczywiście nie był koniec, bo tymczasem Tatarzy zostawili niewielką część swoich wojsk, by pilnowały właśnie Jasyru, a reszta ponownie przystąpiła do szturmu. W tym czasie polskie i litewskie oddziały przez długi czas wiązały siły wroga, ale ich sytuacja wcale nie wyglądała tak kolorowo, jakby się to mogło wydawać, bo walka była naprawdę trudna i szala zwycięstwa wcale jeszcze nie przechyliła się w naszą stronę. Mikołaj Kamieniecki zdecydował się w tym momencie na bardzo ryzykowny manewr. Postanowił on rzucić do walki jeszcze większe siły. Jedna z polskich chorągwi, wykorzystując ogromne zamieszanie na polu bitewnym, przedarła się przez linię wroga i dotarła do obozu, gdzie przetrzymywano cały Jasyr. I z pewnością, jeśli wtedy znaleźlibyśmy się w tamtym miejscu, usłyszelibyśmy dźwięk otwieranych kajdan, okrzyki uwolnionych oraz niebywałą ich radość. Wkrótce Polacy pokonali straż tatarską i wyposażeni w broń uwolnionych ruszyli na pole bitwy z powrotem. To całkowicie zdezorientowało walczących Tatarów, gdzie w tym momencie znaleźli się już otoczeni z dwóch różnych stron, co załamało ich morale i w popłochu zaczęli uciekać. W ręce wojska polsko-litewskiego wpadł tatarski tabor pełen łupów oraz konie, które zostały wcześniej złupione oraz skradzione. Oczywiście źródła historyczne przesadzają, mówiąc nam o tym, iż uwolniono około 16 000 ludzi i zdobyto około 10 000 koni, ponieważ w istocie te liczby musiały być znacznie mniejsze. Nie mówiąc już o stratach, które ponieśli Tatarzy, które szacowano na dziesiątki tysięcy, co oczywiście musi być nieprawdą. Co do konsekwencji tej bitwy, to zwycięstwo pod Wiśniowcem miało bardzo duże znaczenie. Pokonanie o wiele liczniejszych tak naprawdę sił tatarskich uchroniło ziemię Królestwa Polskiego przed dalszymi najazdami, przynajmniej w tym momencie, bo pamiętajmy przecież, że wcześniej mieliśmy układ o współpracy. Lwów, Halicz i okoliczne miasta zostały zatem ocalone przed dalszymi grabieżami. Co więcej, zwycięstwo to wymusiło na Hanacie Krymskim już faktyczną współpracę przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim było Wielkie Księstwo Moskiewskie. W końcu Tatarzy rzeczywiście wstrzymali się z najazdami, choć tak naprawdę zagrożenie z ich strony nigdy do końca nie przeminęło całkowicie. W dodatku bitwa ta pokazała jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Była to bardzo dobra demonstracja siły współpracujących ze sobą wojsk polsko-litewskich, co już wtedy pokazało sens współdziałania obu państw na Kresach Wschodnich, ponieważ stanowiło to skuteczną zaporę przed zagrożeniem ze wschodu, w tym przypadku konkretnie przed Hanatem Krymskim. Po tym wielkim zwycięstwie jednak państwo polskie oraz litewskie nie zaznało spokoju i co zasługuje na szczególną uwagę, to przewrotność moskiewska. Zaraz po tym zwycięstwie, jeszcze w tym samym roku, wybuchła wojna litewsko-moskiewska, gdzie jej najważniejszą bitwą była bitwa pod Orszą w roku 1514, o której też opowiadam w innym odcinku, zatem jest to całkowicie inna historia. A co wy, drodzy słuchający, myślicie o zagrożeniu ze wschodu, moskiewskim, tatarskim w tamtym czasie? Dajcie znać w komentarzach, gdzie również sam postaram się przyłączyć do tej dyskusji. A jeśli jesteś tu nowy, zachęcam Cię do subskrypcji. Nie zapomnij o dzwoneczku, aby otrzymywać powiadomienia właśnie z tego kanału. Dziękuję wszystkim za uwagę, za słuchanie. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.